Cześć, nazywam się Kasia Kiryczuk i pracuję w zespole Employer Brandingu PWC Polska. Dziś mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia pierwszego odcinka nowej serii wideo podcastów. Tym razem będziemy rozmawiać o naszym zespole Financial Crime Unit. Moim pierwszym gościem jest Ewa. Ewa, witam. Pierwszy raz w nowym studio, gdzie porozmawiamy sobie o tym, dlaczego jest warto wybrać FCU, nasze Financial Crime Unit. Ale na początek kilka słów o Tobie. Cześć Kasiu, jest mi bardzo miło, że mogę tutaj być. Ja jestem Ewa, pracuję jako starszy inżynier danych w zespole Technology w FCU. Dołączyłam do FCU 2 lata temu, czyli już troszeczkę ponad 2 lata pracuję, bo dołączyłam w marcu, właśnie wtedy, kiedy zaczęła się pandemia. Czyli znasz FCU już bardzo dobrze. Czyli znam FCU już w miarę dobrze, tak. I jest mi bardzo miło, że będę mogła uchylić rąbka tajemnicy, czym my tak naprawdę się tutaj zajmujemy. Super, ja również bardzo, bardzo się cieszę. I myślę, że zaczniemy od dużego i bardzo ważnego tematu. Mam nadzieję, że wystarczy nam czasu na opisanie tego, czym wy zajmujecie się w zespole technologii w FCU. Nasz zespół Technology to jest bardzo liczny zespół tak naprawdę i jesteśmy zorganizowani w podzespoły, które specjalizują się w różnych gałęziach technologii. Natomiast może zacznę od siebie. Ja pracuję w zespole Data Engineering i zajmujemy się szeroko pojętą, szeroko rozumianą inżynierią danych. My głównie zajmujemy się danymi, sięgamy do danych surowych, które pobieramy z różnych źródeł. Różne źródła, takie na przykład jak różnego typu bazy danych, aplikacje, Google Sheets, CSV-ki albo Excele, również SharePointy. My łączymy się z tymi źródłami za pomocą różnych narzędzi. Generalnie musimy napisać, zaprogramować jakąś aplikację, która się z tymi źródłami połączy, pobrać dane, które są nam potrzebne, zgodnie z oczekiwaniami biznesowymi oczywiście. I następnie czym my się zajmujemy? My te dane przechowujemy, my te dane, można powiedzieć, przekształcamy, transformujemy, aplikujemy różnego rodzaju algorytmy, kalkulacje, czyli budujemy tak zwaną warstwę logiczną na tych danych i jest to wszystko po to, żeby dostarczyć już takie piękne, wyczyszczone dane dla naszych odbiorców, dla naszych klientów biznesowych, którzy następnie korzystają z tych danych, żeby pisać piękne raporty, na przykład w Power BI. Czyli jest to dużo, tak naprawdę, można by bardzo, bardzo dużo o tym opowiadać, ale pokrótce jest to taki nasz ETL, czyli Extract, Transform and Load. Myślę, że inżynierom danych to pojęcie jest oczywiście bardzo dobrze znane. Brzmi to dla mnie trochę tak, jak z takiej bardzo nieustrukturyzowanej grupy rzeczy wy potraficie zrobić taką formę, która jest łatwa do zrozumienia dla osób, które nie siedzą tak dokładnie w waszej pracy. Czyli jeżeli laik spojrzy na całą waszą pracę, która jest wykonana, to jest w stanie zrozumieć te dane, które wy wybraliście. Rozumiem, że to się musi wiązać z wieloma kompetencjami, które musicie reprezentować w zespole, aby dobrze wykonywać pracę, ale do tych kompetencji sobie jeszcze wrócimy, bo zastanawiam się, czy możesz nam jeszcze troszkę rąbka tajemnicy udzielić o kolejnych zespołach, które mamy w ramach technologii we FCU. Oczywiście. Mamy bardzo liczny, prężnie działający zespół Data Analytics i zespół Data Analytics zajmuje się zbieraniem wymagań biznesowych od klientów, zarówno klientów zewnętrznych bądź klientów wewnętrznych. Czyli generalnie oni muszą zastanowić się, muszą przeanalizować dane i muszą zastanowić się, czego klient oczekuje, jakie raporty klient chciałby zobaczyć. I następnie ten zespół rozwija bardzo profesjonalne, bardzo fajne raporty przy wykorzystaniu narzędzi BI, takich jak Microsoft Power BI na przykład.
Mamy również zespół Data Science. Brzmi to bardzo, można powiedzieć, wyrafinowanie. Tak, tak też intrygująco. Tak, Data Science, niezwykle inteligentne, świetne osoby, które zajmują się przygotowywaniem, prototypowaniem modeli danych. Zajmują się budowaniem modeli sztucznej inteligencji, jak również machine learningiem. Oprócz tego, na pewno jeśli ktoś z Data Science by tu przyszedł i by tutaj usiadł to obok mnie, oni mogliby o tym pewnie opowiadać godzinami. Ale oprócz tego oczywiście zajmują się również wizualizacją danych, analizą danych i pracują w języku programowania Python na przykład. Także bardzo, bardzo fajny zespół. Domyślam się, że tych zespołów jest jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Dlatego zapraszam Was serdecznie do sprawdzenia naszej strony karierowej pwc.pl/FCU, gdzie możecie dowiedzieć się o kolejnych zespołach, nowych informacji i też sprawdzić, co możemy Wam zaproponować. Ja po tym, co Ty mówisz, mam takie zdanie w głowie, że w sumie jeżeli szuka się kariery w technologii, to należy wejść na tę stronę, bo myślę, że można znaleźć wszystko. Tak, dokładnie. W ramach naszych zespołów. Dokładnie. Myślę, że każdy będzie w stanie znaleźć coś dla siebie, bo tych specjalizacji i gałęzi jest naprawdę bardzo dużo i jest to praca, można powiedzieć, niezwykle ciekawa, bo technologia cały czas się zmienia, technologia oczywiście zawsze idzie do przodu i my jako osoby, które pracują w zespole technologii, my oczywiście też staramy się zawsze być na bieżąco i zdobywać nowe kompetencje. No myślę, że nie ma co ukrywać, że zawody związane z technologią to są zawody przyszłości, więc zdecydowanie warto się tym zainteresować. Zastanawiam się, jak ty trafiłaś, Ewa, do FCU, do naszego zespołu Financial Crime Unit. Czy studiowałaś jakiś kierunek związany z obszarem, którym się zajmujesz, czy to był przypadek? Nie, tak naprawdę to był troszeczkę przypadek, bo ja nie skończyłam właśnie studiów informatycznych, to nie była jakby moja ścieżka pierwsza, natomiast ja zmieniłam swoją ścieżkę kariery właśnie poprzez to, że w jednej z firm mój menadżer zauważył, że mamy jakieś takie fajne podejście do danych. I wtedy dostałam taką właśnie propozycję, żeby przenieść się do zespołu Data Management. I tak naprawdę było to już chyba 7 czy 8 lat temu. I od tamtej pory zaczęłam po prostu, można powiedzieć, żeglować po tym takim oceanie technologicznym. I tak to się stało tak naprawdę. W tym czasie zaczęłam po prostu zdobywać coraz więcej kompetencji, brać udział w różnych szkoleniach, więc mi się wydaje, że osoby, które są zainteresowane technologią, a które na przykład nie mają takiego wykształcenia kierunkowego, to wcale nie zamyka im drogi do tego, żeby pracować w technologii, żeby nauczyć się programowania, żeby nauczyć się fajnych rzeczy. A nawet bym bardzo zachęcała takie osoby, żeby próbować swoich sił. Żeby spróbować, dokładnie. Jesteś tego najlepszym przykładem, że warto próbować. W naszej rozmowie do tej pory już kilka razy padło słowo kompetencja, więc chciałabym ten temat teraz z tobą poruszyć. Trochę już zaczęłyśmy o tym, że w sumie nie trzeba mieć takiego bardzo kierunkowego wykształcenia, żeby u nas spróbować, ale zastanawiam się, jak ty na to patrzysz? Jakie kompetencje przydają się w obszarze technologii w Financial Crime Unit? Tak, żeby czuć, że rozwijamy projekty, do których jesteśmy przydzielani, ale też żeby czuć, że rozwijamy siebie coraz mocniej. Tak, wydaje mi się, że takie kompetencje możemy podzielić tak naprawdę na kompetencje twarde, techniczne, jak również na kompetencje miękkie. Może zacznę od takich kompetencji technicznych, które są potrzebne czy wymagane na przykład w moim zespole, w zespole Data Engineering. Myślę, że powinniśmy zacząć standardowo od znajomości języka zapytań SQL. Jest to tak naprawdę podstawa dla każdego data engineera. I znajomość SQL serwera jak najbardziej będzie się przydawać. Znajomość baz danych, również takie pojęcie, nawet jeśli to jest takie bardziej ogólne pojęcie, o modelowaniu danych. Tutaj mam na myśli Star Schema albo Snowflake Schema. Dużo nowych słów się dzisiaj nauczę. Naprawdę wiele.
Dokładnie. Tak, myślę, że to jest taka tak naprawdę podstawa. Oczywiście warto też znać i jest to często bardzo ważne tak naprawdę do budowania naszych aplikacji czy do pisania naszego kodu. Warto znać jakiś co najmniej jeden język programowania, na przykład Python albo język Scala. My pracujemy również w takich technologiach jak przetwarzanie danych z big data. I tutaj właśnie znajomość takich platform jak Apache Spark czy języka programowania Scala bardzo, bardzo się przydaje. Oprócz tego trudno nie wspomnieć o rozwiązaniach chmurowych, czyli Azure albo Google Cloud. Jak najbardziej jest to mile widziane. Także mi się wydaje, że to są takie główne kompetencje techniczne. A teraz sobie przypomniałam, że jeszcze muszę powiedzieć o tych Dokładnie, miękkich jeszcze te kompetencjach. Tak, bo już chciałam zakończyć. Ale jeśli chodzi o te kompetencje miękkie, uważam, że tak już chyba standardowo ta umiejętność komunikacji jest bardzo ważna. Kiedyś było tak, że jeśli ktoś umiał programować, to wystarczało, ale teraz staramy się zwracać uwagę na to, w jaki sposób komunikujemy się. Zarówno z klientami, ale również z naszymi kolegami i koleżankami z zespołu. Jest to niezwykle ważne, moim zdaniem, żeby ta nasza komunikacja była taka szczera, otwarta i taka bardzo jasna, ale jednocześnie profesjonalna. I na projektach, na których pracujemy z klientami, czyli na tych projektach zewnętrznych, projektach międzynarodowych, oczywiście bardzo ważna jest też umiejętność komunikacji w języku angielskim. I moim zdaniem taka chęć budowania pozytywnych relacji z klientem, czyli taka umiejętność tak naprawdę słuchania, ale też udzielania właśnie, można powiedzieć, takich profesjonalnych porad, takiego doradztwa dla klienta. Mimo tego, że pracujemy w technologii i nie tylko programujemy, nie tylko siedzimy i robimy kod. Przed ekranem. Dokładnie, tylko właśnie wychodzimy do klienta, rozmawiamy, zbieramy ich oczekiwania, co oni chcą zrobić, jak możemy im pomóc. I wtedy możemy zaproponować właśnie takie ciekawe rozwiązania. Czy my we FCU szukamy człowieka, który już to wszystko umie? Czy też jesteśmy otwarci na to, żeby uczyć tych wszystkich trudnych słów i skrótów, których użyłaś dotyczących technologii? Czy mamy taką otwartość na to, żeby zatrudniać człowieka i pokazywać mu kolejne rozwiązania, kolejne języki programowania, zapraszać do nauki nowych kompetencji? Czy szukamy już takiego ogarniacza, który to wszystko wie? Zdecydowanie szukamy osób, które chcą się uczyć, ale również szukamy osób z doświadczeniem. Zawsze to będzie, zawsze to jest ta ścieżka moim zdaniem, że osoby młodsze, czyli tak można powiedzieć od juniora do seniora. Czyli studenci, Tak. młodzi absolwenci. Oczywiście, jak najbardziej. Są to osoby, które będą wtedy współpracowały z bardziej doświadczonymi konsultantami, no i będą w stanie jakby bardzo szybko nauczyć się nowych kompetencji, zdobyć nową wiedzę. Czyli tutaj jak najbardziej zachęcamy do i osoby z mniejszym stażem, i osoby jak najbardziej osoby doświadczone z większym stażem również. To ja po raz kolejny zaproszę po prostu na naszą stronę karierową pwc.pl/FCU, gdzie można znaleźć wszystkie informacje dotyczące otwartych rekrutacji zarówno dla studentów, absolwentów, jak i też profesjonalistów z kilkuletnim doświadczeniem. Serdecznie zapraszamy. Po tym wypytaniu cię o kompetencje, dam ci, Ewa, trochę oddechu z bardzo prostym pytaniem. Co ty najbardziej lubisz w swojej pracy? Bardzo lubię moich kolegów i koleżanki. Bardzo doceniam to, że wszyscy są niesamowicie pomocni, niesamowicie przyjaźni i pracujemy w takiej bardzo, można powiedzieć, bezpiecznej, pełen szacunku atmosferze, co jest niesamowicie istotne dla takiego komfortu pracy. Bardzo lubię to, że miałam okazję pracować dla największych klientów, jednych z największych klientów międzynarodowych firm w międzynarodowym środowisku. Miałam okazję poznać osoby z różnych krajów,
cały przekrój tak naprawdę różnych osobowości. Taka praca zawsze wiąże się z wyzwaniami, ale też jest niezwykle gratyfikująca. E, Jak dołączyłam do PWC, nie miałam pojęcia i z jakimi technologiami się będę stykać w mojej codziennej pracy. Natomiast właśnie przez to, że we FCU jesteśmy bardzo zachęcani do tego, żeby się szkolić, żeby brać udział w różnego rodzaju warsztatach, czy właśnie szkoleniach online, czy takich szkoleniach już można być classroomowych. Udało mi się też również certyfikować w Ażurze, także no, są to naprawdę ogromne możliwości, jakie mamy tutaj we FCU. I dodatkowo wydaje mi się, że taka współpraca zespołowa i właśnie zachęcanie nas do tego, żebyśmy poszerzali swoje kompetencje, żebyśmy się rozwijali, to jest bardzo, bardzo cenne moim zdaniem. Więc praca, można powiedzieć, w technologii nigdy nie jest taka sama, nigdy nie jest nudna. Więc jakby każdego dnia mierzymy się z nowymi wyzwaniami, mierzymy się z nowymi problemami technicznymi. Więc to też jest ciekawe. Dla osób, które nie lubią jakiejś rutyny czy nudy, praca w technologii to jest to. To jest to rozwiązanie. Pięknie to opowiedziałaś, naprawdę, z ogromną przyjemnością się tego słuchało. To, co też padło między twoimi słowami, to ta międzynarodowość. Myślę, że ważne do zaznaczenia jest to, że rzeczywiście ten zespół Financial Crime Unit jest zespołem międzynarodowym. Oficjalnym językiem, którego używacie w komunikacji w ramach FCU jest język angielski, więc też cały czas ćwiczycie taką kompetencję, która może nie nazywamy już kompetencji mówienia w języku angielskim kompetencją przyszłości. Mówimy, że to jest taka kompetencja, którą trzeba mieć, żeby dalej się rozwijać, ale myślę, że takie codzienne ćwiczenie tego języka w praktyce, czy to w rozmowie z klientami, czy to w rozmowie po prostu z kolegami, których masz w zespole, też jest bardzo fajnym benefitem. I kończąc na tych benefitach, chciałabym się ciebie zapytać o to, z jakich benefitów w PWC ty korzystasz? Czy masz może jakieś swoje ulubione, co przypadło ci najbardziej do gustu? Myślę, że standardowo, ale zawsze to trzeba powiedzieć, że takie poczucie bezpieczeństwa, czyli taka opieka medyczna, opieka stomatologiczna, to są bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, bardzo fajne pakiety, jakie mamy. Bardzo często korzystam z multikafeterii. Jest to nasza taka zewnętrzna platforma. Mamy do wykorzystania środki pieniężne, możemy kupować różnego rodzaju bony podarunkowe do różnych sklepów. Bardzo prężnie rozwija się ta platforma. Jakby cały czas dodawane są jakieś nowe marki. Zawsze jestem zaskoczona. O, to też tutaj jest. Więc bardzo, bardzo chętnie właśnie korzystam z tej multikafeterii. To jest fajny benefit, bo to sama decydujesz, jak wydasz dodatkowe pieniądze, które gwarantuje ci PWC. Fajnie, że o tym wspomniałaś, bo to rzeczywiście może wydawać się takie bardzo, bardzo pospolite, że wszędzie to jest, ale fajnie, że też my w PWC pracujemy nad tym, żeby to było coraz bardziej atrakcyjne i jeszcze bardziej atrakcyjne dla naszych pracowników. Ostatnie pytanie mam do ciebie, Ewa. A jeszcze chciałam wspomnieć. Och, śmiało, śmiało. A jeszcze chciałam wspomnieć, jeśli chodzi o benefity, to oczywiście te nasze standardowe benefity są absolutnie fantastyczne, ale również dużo się szkolimy. I myślę, że należy o tym jeszcze raz powiedzieć, że mamy do wykorzystania takie budżety szkoleniowe i możemy właśnie brać udział w szkoleniach online i również możemy się certyfikować. Także to na pewno powinno zachęcić osoby, które są łase na naukę, które chcą się czegoś nowego nauczyć. No jak widać z twojej wypowiedzi, te możliwości się w sumie nie kończą. Bo rozumiem, że ty certyfikowałaś się z Ażura. Tak. Myślę, że kolejne możliwości stoją przed tobą otworem. Gratulacje oczywiście. Fajne to jest. Fajne jest to, że zapraszamy do naszego zespołu Financial Crime Unit ludzi, którzy
lubią się uczyć, chcą się uczyć i też śmiało o te możliwości nauki pytają. Bardzo fajnie, że mi przerwałaś przed tym ostatnim pytaniem i dodałaś te informacje. Jasne. A teraz to ostatnie pytanie. A ostatnie pytanie wydaje mi się, że też bardzo proste, ale bardzo jestem ciekawa twojej opinii. Dlaczego według ciebie warto jest być częścią zespołu Technology w Financial Crime Unit? Myślę, że możemy spokojnie podsumować to wszystko, co ja powiedziałam do tej pory tak naprawdę. Czyli międzynarodowość to jest pierwsza rzecz. Możliwość pracy na bardzo ekscytujących międzynarodowych projektach, ale również mamy bardzo ciekawe projekty wewnętrzne, gdzie możemy rozwijać nasze kompetencje techniczne, gdzie możemy brać udział w inicjatywach typu POC, czyli Proof of Concept, gdzie wykorzystujemy nowe technologie, wypracowujemy rozwiązania, które następnie możemy z powodzeniem stosować u klienta na przyszłych projektach. Więc na pewno nie jest nudno, bardzo dużo się dzieje. I myślę, że warto dołączyć do nas ze względu na tą świetną atmosferę pracy, no i świetnych ludzi, świetnych specjalistów, osoby z dużym doświadczeniem, osoby, które dopiero się uczą. Jest to bardzo takie dynamiczne środowisko, gdzie wymieniamy się wiedzą, robimy tak zwane wewnętrzne sesje knowledge sharing, pomagamy sobie nawzajem tak naprawdę i wspieramy się, więc można się tutaj czuć bardzo komfortowo, że tak powiem, i bezpiecznie. Jest to, tak jak powiedziałam, bardzo takie bezpieczne, przyjacielskie środowisko i wydaje mi się, że w naszym FCU wszystkie wartości PWC jak najbardziej są odzwierciedlone i każdy z nas tak naprawdę bardzo o to dba, żeby pracować w tym duchu takiej, można powiedzieć, przyjaźni zespołowej i wsparcia. I jeśli chodzi o technologię, to wydaje mi się, że nikt tutaj nie żałowałby, jeśli dołączyłby do nas. Ewa, bardzo dziękuję ci za naszą rozmowę i też za to podsumowanie. Cieszę się, że w twojej wypowiedzi, w twoim uśmiechu widać, że FCU to miejsce, w którym fajnie jest się rozwijać. Zarówno jeżeli jest się na początku swojej drogi zawodowej, kończy się studia, czy jest się jeszcze studentem, czy też jak ma się po prostu już kilka lat doświadczenia i szuka się kolejnych wyzwań. Dla mnie to była ogromna przyjemność gościć cię w studio. Dziękuję ci za rozpoczęcie naszego wideo podcastu Wybieram FCU w PWC. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję bardzo, Kasiu. Do zobaczenia.